kultowy album polskiej sceny pagan metalowej, pełen pradawnej atmosfery i walczących wojów w plamach krwi. A tym arcydziełem pełnym tajemnic jest Velez Night on the Bear Mountain. Velez zostaje założony w Wodzisławiu Śląskim w 1993 roku jako Beltil i po roku działalności zmieniają nazwę na Velez. Velez wykonuje pogański black metal, a nazwę zaczerpnął od słowiańskiego podziemnego bóstwa magii, sztuki oraz rzemiosła, a przede wszystkim bogactwa. W folklorze jest przedstawiany jako władca Navi, czyli krainy zaświatów, na której łąki wprowadza duszę. Pierwsze demo The Triumph of Pagan Beliefs nagrywają w 1994 roku, zaś w 1995 debiutują albumem, o którym opowiem w tym odcinku, czyli Night on the Bear Mountain. Album to 34 minuty wczesnego polskiego black metalu, niesamowicie klimatycznego oraz złowrogiego, który w naturalny sposób można przyrównać do pierwszych płyt Graveland, co nie powinno dziwić, gdyż klawisze na tym albumie obsługiwał sam Rob Darken. Swoją drogą interludia w jego wykonaniu brzmią kapitalnie, tchną mgłą dawnych wieków. Są epickie o folkowym zabarwieniu. Należy zwrócić uwagę na to, jak bardzo i to niesłusznie ten krążek popadł w zapomnienie. A trzeba sobie uświadomić, że nagranie go wyprzedziło bardzo wiele albumów podobnie brzmiących, a mających swoje korzenie właśnie na tym wydawnictwie. Velez na albumie prezentuje pełen nienawiści, ale równocześnie romantyczny black metal, dzięki czemu muzyka jest bardzo majestatyczna i dumna, ale również i emocjonalna. Perkusja wydaje się chaotyczna, gitary surowe, zaś wokale chropowate, jednak całość spajają epickie klawisze, tworząc złowrogą, starożytną atmosferę, której nie uświadczysz na innych albumach w tej formie. Sama muzyka to głównie marszowy rytm w średnich tempach, zaś powtarzające się, rezonujące riffy sprawiają, że wpadamy w hipnotyczny trans, dotykając pradawnych, zapomnianych już krain. Teksty traktują o bitwach na polach chwały, pogaństwie oraz walce z najeźdźcami. Brzmienie tchnie czarną surowością, ale wszystkie instrumenty są dobrze słyszalne. Oczywiście zawiera sporą dawkę brudu, która przecież jest pożądana w tego typu wojennej stylistyce. Dzięki czemu sami czujemy się, jakbyśmy przenieśli się w mroczne bory i czarne ostępy, śledząc wrogów, by pokonać ich w ostatecznej bitwie. Może nie na całą noc, ale te kilkadziesiąt minut spędzonych przy muzyce z Łysej Góry pozwoli oderwać się od nowoczesności i dotknąć czegoś, jak drzewiej bywało. Na pewno doświadczenie będzie niesamowite. Wystarczy wcisnąć play. Czas posłuchać fragmentów tego czarnego łysogórskiego pomiotu. Utwór tytułowy to intro, w którym słyszymy harczące tajemne inkantacje na tle syntezatorowych struktur. Idą nam ciarki po plecach, ponieważ rozpoczyna się sabat, w którym będziemy uczestniczyć w zapomnianych pogańskich obrzędach. Udręczonym krzykiem rozpoczyna się kawałek The Winter Morning z opętanymi melodiami i rozwleczonymi lodowatymi riffami. W utworze występują gitary akustyczne, dzięki którym czujemy chłód zimowego poranka na plecach. The Final Battle to akustyczny dwuminutowy utwór z folkowymi naleciałościami i padami klawiszowymi. Do tego jakieś tajemnicze szepty oraz skowyty powodują, że czujemy magię dawnych dni. Na zakończenie proponuję My Blood First, utwór wręcz kołysze nas swoim rytmem oraz melodiami. W środku występuje uspokajające wyciszenie. Blasfemus zaś swoim charkotliwym wokalem krzyczy o nadchodzącej świętej wojnie, gdzie stanie po stronie nicości, nie boi się zginąć w walce o swoją sprawę. Zobaczmy o
okładkę i wkładkę. Na czarno-białym froncie umieszczono grafikę, na której przedstawiono człowieka atakowanego przez wilka, a wszystko dzieje się w ognistym kręgu. W dymie z ognia widać kotły, a wokół nich wilkołaki ważące tajemne mikstury i odprawiające magiczne rytuały. Oczywiście wszystko to dzieje się na szczycie Łysej Góry podczas pełni księżyca. Po lewej nazwa zespołu, po prawej tytuł albumu. We wkładce na pierwszej rozkładówce umieszczono po lewej fotę ruin zamku, a po prawej tekst o nastaniu nowej ery i powrocie dawnych bogów, co stanie się również za sprawą muzyki. Na kolejnej rozkładówce informacje, kiedy nagrano album, skład nagrywający i informacja, że to Black Hateful Metal. Po prawej teksty utworów. Na następnej rozkładówce umieszczono foty symbolizujące Blasfemusa i Ariana. Wkładkę zamyka czarna strona z nazwą zespołu, a pod nią figura białego posążka z pentagramem i odwróconym krzyżem. Na czarnym krążku CD umieszczono nazwę zespołu i tytuł albumu. Na tyle pudełka podano nazwę zespołu, tytuł albumu, runiczną literę O i tytuły utworów. Noc na Łysej Górze jest bliskie ideałowi black metalowemu, dzięki brzmieniu, klimatowi oraz agresji drzemiącej w dźwiękach. To nie tylko czerń, to również różne odcienie szarości nadające tajemniczości tym dźwiękom. To arcydzieło wczesnej sceny black metalowej, więc na pewno warto mieć je w swojej kolekcji. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!